Siemanko, piję sobie winko, które nie jest polskie. Siedzę sobie w restauracji, która nie jest polska, a ja ogólnie zajmuję się jeżdżeniem po UK i pokazywaniem Wam lokali serwujących polskie lub z polskim twistem jedzenie. Więc pytanie się nasuwa, co ja tu robię? Siemanko, powiem Wam coś. Stare kości. Ja bardzo dużo czasu spędzam na planowaniu tych epizodów. Robię researche, gdzie zaparkować mapy, lokale, żeby w ogóle Wam coś powiedzieć, coś ciekawego na temat tych miejsc. Tyle, że nieraz z tych planów wychodzą nici. Ale ja jestem osobą taką i często to mówię na moich epizodach, że dla mnie bardzo mocno staram się, żeby szklanka była do połowy pełna, a nie pusta. Dobra, bez rebusów już. Wybieramy się dzisiaj do Exeter. Planowo miałem być gdzie indziej, ale niestety dowiedziałem się parę dni przed moim przyjazdem tutaj, to znaczy tam jeszcze nie jesteśmy, ale wyjazdem, że niestety tamte miejsce jest zamknięte. Tamte miejsce jest zamknięte, ale nie na stałe, po prostu jakieś chyba z 2 tygodnie będą mieli zamknięte. Co się odleczę, to nie ucieczę. Kiedyś Was odwiedzę, a o kim mowa, to się dowiecie, jeżeli będziecie mnie śledzić. Dacie lajka, dacie suba i wtedy wszystkiego się dowiecie. To w ogóle jest info dla nowych, dajcie mi pasy zapiąć, że ja jeżdżę po UK i pokazuję Wam lokale, które serwują polskie albo z polskim twistem jedzenie. To jest epizod 87 i być może dla nowych widzów odwiedziłem Wasz lokalny lokal. I w ogóle, jeżeli chodzi o tą szklankę pełną, to powiem Wam, do połowy pełną, to powiem Wam, że idealnie trafiłem, bo na te 87 epizodów czegoś takiego jeszcze na tym kanale nie było. Dobra, koniec kolejnego rebusu. Znalazłem, i to nie jest lokal, to jest po prostu, nie wiem jak to nazwać, biznes serwujący, mam nadzieję, pyszne jedzenie. Golden Fork. I ten Golden Fork po prostu zamawiacie u Sandry i u Piotrka. Sandra i Piotrek to są big bossowie. I odbieracie to jedzenie. I oczywiście zadzwoniłem, zamówiłem. Dzień dobry, czy to jest Golden Fork? Dzień dobry, witam pana. Sandra mi wszystko, w ogóle fajnie, przemiły głos, wszystko mi wyjaśniła, ale nic nie powiedziałem, że jestem jakimś youtubercem czy coś takiego, nie? Po prostu powiedziałem, że... Bo ja dzisiaj będę w Exeter przejazdem i... Także ja się szykuję, później wszystko powiem, czego się tam dowiem, to tradycyjnie powiem. Mam parę godzin do Exeter, a bardzo mi zależało w ogóle, żeby być w tamtych stronach. No i tylko tyle powiem, nic nie będę spoilerował. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, o co chodzi tamte strony, to musicie po prostu dać suba i obserwować ten kanał. Dla mnie pełna koncentracja na drogę albo na drodze, nie wiem nawet jak to się mówi, a dla Was mam nadzieję jeden z ulubionych kącików tutaj na tym kanale, czyli kącik PL bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz naszym widzom coś ciekawego na temat Exeter. Exeter to jedno z najbardziej urzekających miast południowo-zachodniej Anglii, gdzie współczesne życie tętni pośród namacalnych śladów rzymskiej i średniowiecznej historii. Sercem tego miejsca jest monumentalna katedra Świętego Piotra, która zachwyca najdłuższym, nieprzerwanym sklepieniem gotyckim na świecie, rozciągającym się spektakularnie nad głowami odwiedzających. Spacerując po mieście, można natknąć się na Parliament Street, oficjalnie uznawaną za jedną z najwęższych ulic globu, która w swoim najwęższym punkcie mierzy zaledwie około 64 cm. Miasto kryje swoje tajemnice również pod ziemią, gdzie rozgałęzia się unikalny labirynt średniowiecznych podziemnych pasaży, zbudowanych pierwotnie w celu doprowadzania czystej wody do ufortyfikowanego grodu. Równie fascynujący jest tutejszy historyczny port Exeter Quay, który dawniej stanowił potężne centrum handlu wełną, a dziś przyciąga klimatycznymi knajpkami i dawnymi magazynami przekształconymi w tętniące życiem przestrzenie rzemieślnicze. To tutaj tradycja płynnie łączy się z energią dynamicznego miasta uniwersyteckiego,
tworząc atmosferę, w której nowoczesna kultura rozwija się w cieniu starożytnych, czerwonych murów obronnych z piaskowca. Hej, właśnie podjechałem pod lokalizację, w której odbieracie jedzenie. Nie podam, gdzie to jest dokładnie. Po prostu, jeżeli będziecie chcieli zamówić to jedzenie, a za chwilę się okaże, czy warto zamawiać to jedzenie, to się z nimi skontaktujecie. Sandra wysłała mi wiadomość, w której jest pełen adres. Ja idę się spotkać teraz z Sandrą, odebrać jedzenie. Mam nadzieję, że pyszne jedzenie. W ogóle jestem mega głodny i w ogóle fajnie, bo to, co zamówiłem, to nigdy, a jest odcinek ponad 80, jeszcze nie jadłem. Odbiorę jedzenie i spotkamy się w jadalni albo w jadłodalni. Coś fajnego przygotowałem dla Was i dla siebie. Plany mają to do siebie, że lubią się nie spełniać. Oryginalną jadalnię miałem gdzie indziej, tylko problem polegał na tym, że oni również serwują jedzenie. Ja ich rozumiem, po prostu nie chcą, żebym ja jadł swoje jedzenie u nich, bo jeżeli coś będzie nie tak i w ogóle, nie? Podejrzewam, nie spoileruję jeszcze, ale podejrzewam, że to jedzenie, które mam teraz, a tym bardziej jak usłyszycie cenę, to jest kosmos. O cenie powiem w podsumowaniu, że to jedzenie, które mam teraz, to będzie i tak lepsze niż oni tutaj serwują. Dobra, może pokażę Wam co i jak to wygląda. To jest coś takiego, branding on point i ja wziąłem sobie, wiecie co? Ja to położę teraz. Wziąłem sobie zupę i wziąłem sobie główne danie. Takie coś. Zaraz to wszystko Wam pokażę, nie panikujcie. Do tego dostajecie surowy. Do tego dostajecie... powiem Wam, że mega jestem zaskoczony, bo wiecie, jeżeli chodzi o te sztućce, nie? Jakieś drewniane, plastikowe, ja tego strasznie nie trawię, dlatego mam taki swój, stworzyłem niezbędnik i tu mam po prostu wszystko, nie? Takie coś, bardzo drogie, nie szukajcie tego na internecie, to było specjalnie dla mnie stworzone przeze mnie, ale Golden Fork daje, patrzcie na to. No masakra. I tak, jest to plastik, ale nieźle, co? Wiedziałem, że Sandra i Piotrek w Golden Fork nie serwujecie żadnych napoi, szczególnie alkoholowych, póki co. A tradycja bardzo ważna w tych epizodach musi być podtrzymana. Za Ciebie, Sandro, za Ciebie, Piotrku, za Golden Fork, za Exeter, za rodaków mieszkających w Exeter, za rodaków mieszkających w UK, za w ogóle ludzi, którzy patrzą pod kątem szklanka do połowy pełna, a nie pusta. I za Was, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko. Dobra, pokażę Wam tutaj, jest taka sytuacja, że muszę zatrzymywać co jakiś czas wideo, bo tutaj ludzie przychodzą i patrzą, bo nie widzieli jeszcze takiego dziwoląga jak ja, który siedzi w rogu parkingu i planuje zjeść. Dobra, wjeżdżamy w zupę i powiem Wam, że niestety zapomniałem, jaka to jest zupa, nie? To jest to, otwieramy. Takie coś. Dobra, po to dostajemy złoto, żeby z niego korzystać. Patrzcie na to. Wow. Powiem Wam, że to nieźle wygląda, nie? Dobra, muszę to ustawić sobie jakoś na takim podwyższeniu. I próbujemy zupy. Co jest najważniejsze tutaj, to raz, że jest dobre, a dwa, że jest naprawdę ciepłe. W podsumowaniu wszystko Wam powiem, jak ten proces cały wygląda. Chodźcie tutaj, zobaczcie sobie
Jest mięso mielone, papryczka, kukurydza. Taka ale gulaszowo-meksykańska? Nie wiem. Ja sobie dokończę tą zupę i zaraz Wam pokażę tego maina, a powiem Wam, że jest co pokazywać to raz, a dwa, nigdy w życiu tego jeszcze nie jadłem na kanale. Dobra, już po zupce, teraz w ogóle to jest mega ciężkie, nie? A co to jest? Coś, czego nie jadłem na kanale, to jest, patrzcie sobie tutaj, makaron z pieczarkami w takim sosiku. I nie dość, że macie taką wielką porcję makaronu, to jeszcze dostajecie 2 surówki. Zobaczymy w ogóle, co tam jest w środku. O kurcze, ta jest dziwna, nie? A druga jest marcheweczka. Mówię, że ta jest dziwna, bo no jest seler, czy por, chyba por, nie? Ja to jestem taka noga, jeżeli chodzi o kulinarne sprawy, ale jak zauważyliście, są też blueberries. A dobra, spróbuję od razu. Ty, nie jadłem jeszcze takiej surówki z borówkami. Dobra, patrzcie. Powiem Wam, że to coś jest fenomenalne i te boróweczki naprawdę super dodają twist temu. Zanim wjedziemy w marchewkę, to zobaczcie sobie, jak ten tutaj makaronik z kurczakiem się prezentuje. Pff, masakra. Chcecie na pewno, żebym Wam pokazał to z bliska, nie? To macie, tak to wygląda. Powiem Wam, makaron, taki jaśniutki sosik, taki sosik jakby z gulaszu. Gulasz, no nie wiem jaki to jest sos, pieczeniowy czy coś takiego. I pieczareczki. Jedyne czego mi tu brakuje, ale to nie jest wina Sandry ani Piotrka, to jest zimnego piwka. Czas na marchewę. Mam wam petarda. Mamy to, zupa już jest tutaj. Czas na, chciałoby się powiedzieć deser, ale w tym przypadku pozostaje, mimo że to nie jest Golden Fork, to nie jest Exeter, to zasłużyłem na deser. Na mój kochany deser, zaraz Wam pokażę. W ogóle może się spytacie, gdzie jestem. Pokażę Wam deser, kawucha też wjechała. I może zobaczycie jakieś malutkie clue, taką wiecie, podpowiedź, nie? A jeżeli chcecie się dowiedzieć, co ja tutaj robię, to jak zawsze mówię, stay tuned. Patrzcie na to. Tradycyjnie chocolate brownie z lodami i kawa. Pozostaje stety albo niestety podsumowanie. Hej! Siemanko, witajcie w dzisiejszym studiu. Będąc przez przypadek w Exeter, nie mogłem tutaj nie być i Wam tego nie pokazać. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w gościnnych progach restauracji Meal on the X. A dlaczego on the X? Bo za mną jest rzeka X. W ogóle świetne miejsce do wypoczynku. Kaczuszki, natura, dużo takich siedzeń, ławeczek nad rzeką. Dla mnie mega klimat. Epizod trochę na wariackich papierach, ale powiem Wam jedno, że Golden Fork na takich wariackich papierach na pewno nie jest. Chciałoby się powiedzieć, czas podsumować ten lokal, ale to jeszcze nie jest żaden lokal, dlatego czas podsumować po prostu Golden Fork. Ale zanim podsumuję, to kolejna tradycja tutaj podczas moich wypocin. Chciałbym podziękować Tobie, Sandro, i chciałbym podziękować Tobie, Piotrze. Piotr ogólnie to jest tam big boss. Mega talent do gotowania i między innymi dlatego to się narodziło. Sandra, złota rączka, wszędzie jest, deliverka, bo tam było akurat, że dziewczyna była na wyjeździe, zaraz przyjechała, telefony odbiera, zamówienia, media społecznościowe, dla mnie mega, jeszcze raz dzięki Wam bardzo. Jeżeli chodzi o Golden Fork, to ten catering, bo oni od razu mówię Wam, jeżeli chodzi o cateringi, jakieś wesela czy coś, oni to wszystko zrobią, nie? Fajnie byłoby jakby rodacy tutaj mieszkający w Exeter, jeżeli w jakichś zakładach pracy pracujecie,
bo zazwyczaj to się w zakładach pracy robi i potrzebujecie jakichś obiadów, to kontaktujcie się z nimi i oni po prostu wam przywiozą, czy to na przerwę, czy coś takiego, nie? Jeżeli chodzi o ten pomysł cateringowy, to on się narodził już przed COVID-em i tam było nawet plany nabycia lokalu, ale ceny w Exeter, bo to jest studenckie miasto, jeżeli chodzi o ceny wynajmu lokalu, są kosmiczne. Nie wiem skąd, chyba z 4 liter wzięte i po prostu postanowili to robić u siebie, w domu. I od razu ostrzegam tych czepiaczy, którzy powiedzą w domu, jakie tam są przepisy czy coś. Oni mają 5 gwiazdek. Przechodzą przez wszystkie kontrole, wszystkie wymogi spełniają i jestem przekonany, że u nich w domu czy to w kuchni jest o wiele czyściej niż właśnie u was, marudziciele. No i zamiast wynajęcia i płacenia słono dużo za lokal, to zaczęli u siebie robić i w ogóle fajnie to też wyszło, bo później uderzył wirus celebryta i wtedy dopiero byliby w 4 literach, jakby musieli takie pieniądze kosmiczne płacić za wynajem. Dlatego zaczęli robić taki na razie na małą skalę, ale już teraz taki full to istnieje gdzieś około roku. Ale tak naprawdę Sandra mi powiedziała, że główną taką gałęzią biznesową Sandry i Piotrka to są torty. I tutaj jest ich Facebook i w ogóle jest to też fajne, że oni istnieją jako torty około 7 lat i mają dużo stałych klientów, w ogóle klientelę mają mieszaną, ale jeżeli chodzi o torty, to mają z przewagą niepolskojęzyczną. Stali moi widzowie znają moje zdanie na ten temat, ja uwielbiam jak takie coś jest, bo to oznacza tylko i wyłącznie, że Sandra i Piotrek, tak powiem to pierwszy raz w tym epizodzie, no, że godnie reprezentujecie nasz kraj. Ostatnia sprawa organizacyjna, najlepiej dzwońcie tak jak ja dzwoniłem pomiędzy 9 a 10. Od poniedziałku do soboty, bo często Sandra powiedziała i w ogóle nawet nieraz widzę w ich postach, że mają wyprzedane, bo oni nie robią nie wiadomo ile dużo porcji póki co, nie chcą na pewno tego stracić, chociaż powiedzieli, że jak zostają jakieś resztki, to oni z miłą chęcią to zjedzą, bo po prostu jedzenie jest dobre. A czy dla mnie było dobre, to zaraz powiem wam. W ogóle omówimy dania i powiem wam cenę, a cena jest taka, że lepiej usiądźcie. Dobra, na pierwsze danie ja wybrałem sobie tą zupę i nie powiedziałem wam podczas próbowania tego dania, że tam pod spodem był jeszcze taki ser roztopiony. No zupa petarda, jeżeli chodzi o porcję, idealna jako starter. Nie jest jakaś wielka, nie jest jakaś za mała, jest idealna jako starter. Także to była zupa. Na maina, bo tam parę mainów macie. Oni po prostu posty dają dania, jakie są dostępne w swoich Facebookach. Nie wiem, czy powiedziałem to w tym epizodzie. Jakiekolwiek linki znajdę, jeżeli chodzi o biznes tortowy, tak samo będzie w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. I dzwonicie sobie do nich, zamawiacie, jedziecie pod adres wskazany przez Sandrę. Sandra wam wyśle SMS-em pod jaki adres. Odbieracie, witacie się, płacicie gotówką, można przelewem. Dla mnie idealnie. Miałem wjeżdżać w danie główne, a tutaj rozkręciłem się za bardzo z kolejnymi jakimiś sprawami organizacyjnymi. Drugie danie, tam właśnie miałem parę do wyboru, ale wybrałem ten makaron z grzybami. Dla mnie fenomenalny, porcja naprawdę duża. To w ogóle było tak ciężkie, no nie było jakieś tam ciężkie, nie, z 20 kilo, ale naprawdę jak na obiadową porcję to naprawdę było sporo. Ja się najadłem. Do tego dostajecie suróweczki, do tego dostajecie złote sztućce, nie, no kosmos. Dobra, mamy wszystko omówione, czas na kącik dla marud, a ostrzegam, jeżeli ktoś będzie z was marudził na cenę tego zestawu, to obawiam się, że dla was nie ma już ratunku. Gotowi jesteście? Za to wszystko, co tutaj widzicie, zapłaciłem 12 funtów. Masakra, co? 12 funtów za taki zestaw dnia. No to jest aż skandal. Powiem wam od razu uczciwie, ja jeżdżę wszędzie. Od Aberdeen po, nie wiem, Deal, wszędzie, aha, Southampton, wszędzie byłem praktycznie, no jeszcze jest parę miejsc, nie? I 12 funtów w mieście City, wiecie, to nie jest takie town, nie, że miasto, to jest naprawdę duże miasto. To jest za dwa takie dania duże, w fajnej formie to podane, te opakowania, ta naklejeczka na torbie, branding on point. Dla mnie chciałem powiedzieć easy, nie? Możecie
kosić 15 funtów za to i nawet jeżeli bym usłyszał 15 funtów za to, to dla mnie i tak byłaby to bardzo dobra cena. Dobra, macie wszystko na tacy podane, macie linki, jakie jedzenie, dla mnie pyszne, duże porcje, tanizna, na City naprawdę tanizna. Macie tutaj przepiękna lokalizacja, żeby te duże porcje spalić na spacerku. Dajcie znać, czy byliście w ogóle tutaj, patrzcie na to. Czy w ogóle byliście u Sandry, czy zjedliście sobie jako Golden Fork, czy zjedliście w ogóle, próbowaliście jej torty. Piotrka torty. No i co? Czas na werdykt, tylko że ten werdykt dam tak blisko tej tutaj rzeki, zobaczcie sobie. Nieźle teraz, co? Także Golden Fork w Exeter, local business, inicjatywę. Uważam za local business inicjatywę, która zdecydowanie to są fanfary dla świeżaków. Smaczy. Przemiła Sandra, przemiły Piotrek, jedzenie przepyszne, duże i tanie. Chyba najlepsze kombo, jakie może być. Ode mnie smaczy, a teraz, moi drodzy, czas na apel. To jest kolejna tradycja na tym epizodzie. Nie przepracowywujcie się. Jeżeli macie nadmiar energii, to wychodźcie sobie z dziećmi gdzieś na takie miejsca. Tutaj patrzcie na to. Wspierajcie swoich. Zamiast jakiegoś McDonalda za 12 funtów, za 13, za 15, wiecie, takie jedzenia wydmuszki, nie? To pojedźcie sobie do Sandry, pojedźcie sobie do Piotrka. Aha, i ostatnie, my jesteśmy trochę taką nacją guburów, nie? Czas to zmienić. Uśmiechajcie się do siebie. Widzimy się w następnym epizodzie w niedzielę, godzina 17 UK czasu. Czekajcie. O, tak dobrze. Hej.